Dzień dobry moje drogie. Dziś odcinek nieco inny niż zwykle. Myślę, że odcinek przy dobrym naparze, przy kawie, przy herbacie, ponieważ dziś pomyślałam, że porozmawiam z Wami o perfekcyjności. I od razu chciałabym zadać Wam pytanie, czym jest dla Was perfekcyjność? Perfekcyjność w odniesieniu do postaw, ale też w tym odcinku szczególnie chciałabym skupić się na urodzie, na tym aspekcie wiecznego dążenia do ideału. I chciałabym nakłonić Was do refleksji, ponieważ spontanicznie, tuż przed samą sesją zdjęciową, moją sesją zdjęciową wizerunkową w Austrii, naszła mnie taka refleksja, wiecie, ja bardzo dużo jako stylistka, art director pracowałam przy sesjach zdjęciowych, przy edytorialach. Byłam też z tej szkoły niegdyś poprawiania zdjęć, poprawiania urody. Wiadomo, że to ewoluowało z czasem i dało mi też nową perspektywę, nową przestrzeń, nową optykę patrzenia na kobiecą urodę. Więc może podzielę się z Wami, jak to u mnie wyglądało na przestrzeni czasu, ponieważ pomyślałam sobie, że im jestem starsza, mam 39 lat, za chwilę w lutym dobiję do 40. Myślę, że to jest wspaniały wiek dla kobiet w ogóle. I myślę, że to teraz tak a propos wieku, nigdy nie czułam się bardziej pewna siebie, nigdy nie czułam się bardziej swobodnie ze sobą. Nigdy nie miałam też takiej samoakceptacji, jak mam teraz. A wynika to, myślę, z takiego wewnętrznego poczucia, że jestem fajna, po prostu. I nie boję się tego wyznać na wizji. Po prostu myślę, że jestem po prostu ciekawym człowiekiem i też chętnie otaczam się ciekawymi ludźmi. I takie poczucie, wiecie, takiej wystarczalności w środku, że nie musisz przed całym światem, przed sobą, ale też przed bliskimi, przed partnerami biznesowymi czy przyjaciółmi, kolegami. Nie musimy udawać innych niż jesteśmy. I myślę, że takie poczucie tego, że właśnie nic nie muszę, ja kiedyś już powiedziałam o tym, nic nie muszę i pisałam właściwie o tym w książce Love, Balance i Styl, ukierunkował mnie w taką stronę, słuchajcie, trochę takiego odpuszczenia sobie w różnych kwestiach. Nie muszę być najlepsza, nie muszę wiedzieć wszystkiego, nie muszę się ścigać ze sobą. Powiem Wam, że jak zaczęłam prowadzić kanał, to tak, no wiadomo, stawiałam te pierwsze kroki, też uczyłam się wszystkiego, uczyłam się reguł social mediów, ale tutaj w przypadku YouTube'a mówię o YouTubie. W związku z tym wiadomo, że jako początkująca youtuberka sprawdzasz statystyki, sprawdzasz komentarze, sprawdzasz ilość wyświetleń. I wiecie co, ja zdaję sobie sprawę, że mój kanał jest nieco niszowym kanałem. Zresztą piszecie o tym i ja czuję wdzięczność za to, że też tak czujecie, że te treści nie są mainstreamowe, bo wiecie co? Dla mnie mainstream zawsze mi się kojarzył z czymś, co jest takie dość przeciętne, takie pośrodku, wiecie. I ten mainstream zazwyczaj, zobaczcie, mainstream zaspokaja apetyty, potrzeby ogółu. Nigdy nie dotrze selektywnie, nigdy nie dotrze do tej niszy. I ja myślę, że powiem Wam poprzez taką zdolność odpuszczania sobie i niekontrolowania tego, co się dzieje z tygodnia na tydzień, nie fiksowania się na wynikach, nie fiksowania się na rezultatach, na ilości, na oglądalności, na subskrypcjach. Rozumiecie? Nie fokusuję się już na tym tak bardzo. I myślę, że to też odjęło ten aspekt perfekcyjności we mnie. Zdecydowanie. Ja też w pracy myślę, że można powiedzieć, że jestem perfekcjonistką,
Natomiast już też odpuszczam sobie w wielu kwestiach. Absolutnie nie dotyczy to mojego profesjonalizmu, czy tego, w jaki ja sposób pracuję, ale wiem, że nie będę w stanie zadowolić wszystkich. W związku z czym też nie mam takich ambicji. To, co robię, robię z misją, to, co robię, robię z wyczuciem, robię też dla siebie, ponieważ to, co robię, to, no słuchajcie, mam takie wrażenie, że powinno mi sprawiać przyjemność, a jeśli mi będzie sprawiało przyjemność, to i też będę dzieliła się tym na przykład z Wami. I będzie to bardzo autentyczne i będzie to wypływało z pasji, ale też nie z perfekcjonizmu. Więc myślę, że ten perfekcjonizm, i teraz nakłaniam do refleksji, w moim odczuciu jest utopijny, w moim odczuciu prowadzi do stresu, w moim odczuciu prowadzi do zapętlania się w coś, co jest do końca niemożliwe do osiągnięcia. I oczywiście bywa tak, że wszystko jest idealnie, że wszystko jest w cudzysłowie perfekcyjne, ale to też za tym idzie cena, którą musimy zapłacić za ten perfekcjonizm. I to też dotyczy urody, takiego ścigania się nie tylko, myślę, że ze sobą nawzajem, poprzez bardzo mocne też pompowanie tego poczucia atrakcyjności, takiego trochę, nawet nie trochę, bardzo przegiętego i wyimaginowanego przez media społecznościowe. No i jednak chcąc wpisać się w ten kanon gdzieś, kanon niedościgniony, kanon absolutnie wykreowany, zatracamy taką swoją fajną autentyczność i naturalność z potrzeby właśnie zaspokajania tych apetytów, które przecież są wytworem, są sztucznym wytworem. I nawiązując do tego, że dziś mam sesję i zaczęłam się do niej szykować, pomyślałam sobie, Natalia, kurczę, jak Ty też się zmieniłaś, i to fajnie też ewoluuje i mam nadzieję, że będzie to szło w taką stronę, że ja z roku na rok mam coraz więcej akceptacji względem siebie, więcej takiego balansu, więcej czułości w swoją stronę. Absolutnie nie pozwolę sobie w kaszę dmuchać i to też powiem Wam, że nawet zauważyłam 2 dni temu, kiedy tutaj pani podczas wystawy podeszła do mnie i powiedziała, że nie życzy sobie, żebym ją filmowała. Ja jej absolutnie nie filmowałam by purpose, jak to się mówi, czyli nie robiłam tego z premedytacją. Natomiast być może ona gdzieś z racji tego, że rzeczywiście filmowałam wydarzenie, pojawiła się w kadrze. Więc myślę, że moja reakcja była bardzo suwerenna, asertywna i właśnie potrafiłam stanąć we własnej obronie, ale zrobić to też z wdziękiem, bo myślę, że też miłością, empatią, zrozumieniem, inteligencją też możemy wiele zdziałać. Ale tak właśnie nawiązując do tego, pomyślałam, że potrafię bardziej odpuszczać, potrafię być dla siebie bardziej łaskawa. Na moich włosach pojawiają się pierwsze siwe włosy i wiecie co? Patrzę na to z takim zainteresowaniem. Zastanawiam się, jak będę się czuła za jakiś czas, kiedy tych siwych włosów będzie więcej przybywać. Albo na przykład zmarszczki, które pojawiają się w okolicach oczu, zwłaszcza kiedy się śmieję, bo dużo się uśmiecham. I kiedy się uśmiecham, to po prostu te zmarszczki po prostu się bardziej eksponują. Ale znowu ja patrzę na to z dużą ciekawością i obserwuję siebie. I tak jak dziś wybieram się na tą sesję, myślę, że mam w sobie więcej spokoju i takiej ciekawości, co się zadzieje, jaka to będzie współpraca. Mój look jest naturalny, zobaczcie, ja też umyłam włosy, one sobie naturalnie schną i też jest fajnie. Chcę powiedzieć, że
chcę powiedzieć, że takie gonienie za ideałami, które nie istnieją, bardzo mogą nas skrzywdzić, dziewczyny. Więc myślę, że warto wejść w siebie, pobyć tam chwilę. Wow. Piszę o tym również w Love, Balance i Styl. To jest takie powielanie trochę treści. Natomiast tak jest. I żeby nawiązać ze sobą taką piękną przyjaźń i relację polegającą na wspieraniu, a nie na ocenach. Bo wiecie, że my bardzo kochamy się oceniać. Wracam. Oceniać siebie, ale też oceniać siebie nawzajem, ponieważ my też mamy tendencję do takiego skalowania ludzi dookoła i takiego bardzo szybkiego wydawania opinii, bardzo szybkiego wydawania ocen. Myślę, że robimy to sobie niepotrzebnie. Więc taką kobiecą dzisiaj misją dla mnie w tym takim mini odcinku Przerywnik jest zainspirowanie Ciebie i danie takiego poczucia, że jesteś fajna i wystarczająca właśnie taka, jaka jesteś. Że nie musisz stawać na rzęsach i zmieniać się, żeby zaimponować światu. I doceń te małe kroki. Jacques fajnie mówi, że jakby postawienie ostatniej kropki na obrazie, czyli tego przysłowiowego pędzla, to nie jest cel sam w sobie. No właśnie, bardzo często pewnie spotykacie się z tym, że droga jest celem. I niech ten krok po kroku, niech ten tip-topek, niech to raczkowanie w stronę siebie będzie takim nowym startem. Jeśli potrzebujesz coś zmienić w sobie, bo być może tak jest, lub też w swoim otoczeniu, może też tak być, że potrzebujesz popracować nad czymś w środku, żeby dostać tą siłę, żeby dostać tę moc, to zwróć uwagę, co to może być takiego i postaraj się tym zaopiekować. Ale błagam Was, dziewczyny, nie dążmy do perfekcji. I żeby wyjść z tej perfekcji, takich ideałów, przerysowania absolutnego, jakiegoś takiego w ogóle fiksowania się na tym, co niemożliwe do osiągnięcia czasami, po prostu zaopiekujcie się sobą, zacznijcie doceniać, zacznijcie myśleć i mówić o sobie dobrze. Mówić do siebie samego, ale też stawać przed lustrem, patrzeć sobie w oczy. Czy wiecie, jak jest to bardzo ważne, żeby tak prawdziwie zrobić sobie pauzę, stanąć przed lustrem i spojrzeć sobie w oczy? Spojrzeć z miłością, spojrzeć z wyrozumiałością, spojrzeć w taki czuły sposób, powiedzieć sobie miłe słowo, ale konkretne słowo, na konkretny temat, żeby to wypływało bardzo autentycznie i uczciwie. Więc moje drogie, zapraszam Was do tej wspólnej podróży. Moja na pewno się nie kończy. Myślę, że moja się dopiero zaczyna tak naprawdę i ciekawa jestem, jak to będzie rozwijało się jeszcze w perspektywie czasu. Natomiast już dziś wiem, że idzie to w bardzo fajnym kierunku. Ale idzie to w tym kierunku, ponieważ to ja tak zadecydowałam i to ja nadaję tym myślom i tym postawom, czy tej postawie kierunek. Dziewczyny, ściskam Was bardzo ciepło. Życzę Wam przyjemnej energii, przyjemnej wibracji i wspaniałych przemyśleń, które Was zbliżą jeszcze bardziej do siebie. Uściski.